U zarania dziejów był taki czas, kiedy nie było ani ziemi, ani wody. Góra i dół nie istniały oddzielnie. Nie było światła, które mogłoby rozświetlić mrok, ani cienia, co mógłby uszczuplić jasności. Nie było żadnego bytu, ani samej nicości też tak naprawdę nie było. Nie było żadnego trwania, ale i zarazem każda chwila była wiecznością. Wszystkie żywioły były przemieszane niczym zupa gorejąca na przedwiecznym ogniu. Każdy byt istniał w stanie pierwszej jedności i choć zarazem żadna jednia nie istniała wtedy, a jedynie mnogość kształtów nieskończona. Cała rzeczywistość kotłowała się w tyglu bulgoczących form. Ułudy od istnienia odróżnić nie sposób. Nie było wtedy praw, a jedynie przypadek. Nie było też bogów, a jedynie upływające czasu eony. Ile trwać mógł taki stan? Czy wiedzą bogi, co przedtem było? Jak to się stać mogło, że coś zaistniało? Jaki był świat, nim nastąpił w ogóle? Początek jest jeden, czy było ich wiele? Czy nad tymi pytaniami rozmyślają też sami bogowie? Czy świat mógłby zaistnieć w ogóle bez osnowy tych wszystkich zagadek? Wszak powiadają starzy wieszczowie, że wiedza jest rodzoną siostrą tajemnicy. W tych mrokach pradziejów zaczyna się właśnie nasza opowieść. Tylko najstarsze ludy świata pamiętają, od czego to wszystko się zaczęło, a zaczęło się od tego, że pierwotny stan niebytu miał wkrótce ulec zmianie. W pewnej chwili z mgieł prajedni wyłoniło się złote jajo. Nieporządek ustąpił miejsca bytowi, który zaistniał mocą swojego wewnętrznego żaru. W tym zalążku zawarty był cały nasz wszechświat. Tak jak dąb zawarty jest w żołędziu, tak nasz wszechświat zawarty był w jaju. Niczym nasiono, z którego miała wykiełkować i wyrosnąć cała nasza rzeczywistość. Czas i przestrzeń, niebiosa oraz światy podziemne, królestwa, narody, zwierzęta i ludzie, śmierć oraz życie, wszystko to z tego pradawnego źródła miało się narodzić. Pierwotne jajo zaczęło wirować wokół własnej osi, coraz szybciej i szybciej, aż nagle pękło pod naporem własnego pędu. Mniejsze i większe kawałki złotej skorupy rozsypały się aż po sam kraniec otchłani. Białko rozlało się na zewnątrz i utworzyło olbrzymi praocean. Z ocalałych fragmentów skorupek jajka powstał nieboskłon, otulający pierwotne morze swym uściskiem. Wtedy z żółtka rozbitego jaja zrodził się pierwszy Bóg, Sfaruk. Pod postacią łabędzia uniósł się w przestworza, po czym przysiadł na powierzchni praoceanu. W tej postaci mógł zarówno swobodnie szybować w powietrzu, jak i nurkować w mrocznych głębinach. W ten czas należał jeszcze do świata górnego, jak i dolnego zarazem. Sfaruk wybrał najwyższy poziom nieba na swoją siedzibę. Zamieszkał pośród ognia i światła. Tam zbudował swoją boską kuźnię. Korzystając z niej, nadał on kształt wszechrzeczy. Niczym architekt przystąpił do wykuwania fundamentów świata, który miał dopiero nadejść. Niedługo potem, ledwie kilka eonów później, w niebiańskich przestworzach z uśpionych obłoków zrodził się gromowładny Perun, a z jego odbicia padającego na powierzchnię oceanu powstał jego brat, Veles. Pierwszy z nich zwany jest czasem Białym Bogiem, z uwagi na jego jaśniejące, świetliste oblicze. Drugi natomiast Czarnym Bogiem bywa zwany z racji tego, że ciemność jest jego domem, a gęsty mrok spływa z jego spojrzenia. Mimo że już na pierwszy rzut oka bracia są skazani na konflikt przez swoją własną naturę, w istocie są oni niczym dwie strony jednej monety, lub jeszcze inaczej rzecz ujmując, istnieją po przeciwnych stronach tego samego lustra. Jeden nie mógłby istnieć bez tego drugiego.